Hej czołem, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, jak jest w wojsku, bo dużo ludzi zadaje pytania, co tam się robi, czy warto iść do wojska, na co zwrócić uwagę. No jest tego mnóstwo, generalnie o tym, mówienie o tym, jak jest w wojsku, to jest temat rzeka. Dlatego przygotowałem sobie dzisiaj takie pomoce naukowe, żeby sobie tutaj wypisałem najważniejsze rzeczy, o których chcę powiedzieć, a dzisiaj poruszę tylko trzy tematy, czyli czy warto iść do wojska, e, kto powinien iść do wojska, czyli jaki jest taki idealny żołnierz, który najlepiej pasuje dowódcom, i o tym, jak wygląda typowy dzień w wojsku. Te trzy rzeczy tylko poruszamy. No, także zaczynając od tego, czy warto iść do wojska, no to zależy, bo zależy czego oczekujesz od tego, jak pójdziesz do wojska, bo z plakatów mówiących o tym, że chodź i do wojska i tutaj będzie fajnie, no za dużo się nie dowiesz, nie? W WKU też no nie do końca ci, co tam pracują, te panie, czy tam panowie, czy żołnierze, którzy pracują w tym WKU, no nie zawsze oni mieli styczność z jednostką wojskową i mogą lekko wprowadzać w błąd, że tak powiem, młodych ludzi i nie tylko młodych. I no może zaczniemy od tego, czy warto iść do wojska. Może zaczniemy od względów finansowych, bo to jest to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ile tam hajsu dostanę i tak dalej, nie? No to sprawa wygląda następująco. No, jako szeregowy zawodowy pod względem finansowym, jako młody człowiek, wydaje mi się, że warto iść do tego wojska, bo tak, dostaniesz mieszkanie albo internat, jakąś tam kwaterę internatową, nie? Jeżeli masz własne mieszkanie, masz gdzie mieszkać, to dostaniesz tak zwaną mieszkaniówkę. Co miesiąc będzie Ci wypłacane paręset złotych za to, że masz własną kwaterę. Dalej, no, wojsko płaci oczywiście kasę z góry, a nie z dołu, czyli od razu jak przychodzisz pierwszego dnia z góry masz zapłacone za ten miesiąc, który będziesz służył. To też jest fajne. Na początku też dostaniesz kasę na zagospodarowanie. To jest takie jednorazowa pomoc finansowa, żebyś, no nie wiem, lodówkę sobie kupił, czy telewizor, czy co tam uważasz do domu, nie? I dalej, kasa wiadomo, pierwszego się zgadza na koncie. To jest dobre, że nie musisz tam się prosić dowódcy czy szefa o to, żeby Ci wypłacił kasę. Jest kasa z góry wypłacana, a w prywatnych firmach jest, że tak powiem, różnie, nie? Kto pracował, ten wie na pewno. Co dodatkowo dostaniesz w ciągu roku? Dostaniesz trzynastkę, mundurówkę, gratyfikację urlopową na każdego członka rodziny. No także tego tutaj się zbiera. I co jeszcze z tych dodatków? No na pewno dodatek za służbę. No tych służb jest powiedzmy w miesiącu 24-godzinna służba, kilka razy w miesiącu może się trafić. Jak jedziesz na poligon, to też za ćwiczenia poligonowe za każdy dzień są pieniądze wypłacane. No nie są może to jakieś duże kwoty, ale jednak do kupy to się zbiera. Czasami wpadnie jakaś tam nagroda finansowa, chociaż nie ma co ukrywać, że szeregowi rzadko dostają tą nagrodę finansową, a jak już wpadnie, no to jest ona w wysokości tam kilkuset złotych, no ale jest, można na to liczyć. No i tak w skali roku, bo nie chcę podawać miesięcznych tych względów finansowych, powiem w skali roku mniej więcej, jak to wychodzi u szeregowego na picie, nie? To jest kwota około 60 tysięcy złotych na łapę, nie? Tak to wygląda w skali roku. No i jeżeli takie pieniądze Ci się podobają, to jak najbardziej pod tym względem finansowym możesz iść do wojska i możesz liczyć mniej więcej na takie pieniądze. To jest uzależnione też, ta kasa jest uzależniona od wielu czynników, na przykład od tego, ile służysz, bo za każde 3 lata służby masz 3% wysługi.
i też te pieniądze wtedy rosną, nie? I co jest też dobre, możesz sobie wykupić śniadania, obiady w jednostce na stołówce, także nie zginiesz. Dach nad głową masz, śniadania, obiady możesz sobie wykupić, a resztę sobie przehulać. No dla młodych ludzi, no to jest, wydaje mi się, dobra i ciekawa perspektywa. Jeżeli 60 tysięcy złotych oczywiście Ci nie zadowala, no to możesz iść do szkoły oficerskiej albo na 5-letnią szkołę oficerską i 5 lat sobie zrobić wykształcenie magistra i później przyjść jako oficer młodszy do jednostki. Albo można też iść na studium oficerskie, no to już nie będę rozwijał tego tematu, jak to można załatwić. Jak już masz wyższe wykształcenie, no to zostajesz oficerem i tak oficer młodszy, czyli podporucznik, porucznik, kapitan może liczyć w skali roku na wynagrodzenie w wysokości 80, 90 tysięcy złotych na łapę. No bo wiadomo, oficerowie to tam te nagrody częściej dostają, jakby nie patrzeć, jak jest dobry rok, MON podsypie kasą, no to nawet co drugi miesiąc można sobie przytulić jakąś tam nagrodę dodatkową, nie? Także to tak wygląda. No ale jakby nie patrzeć, no nie jest też tak kolorowo. Pod względem finansowym może dla niektórych kasa się zgadza. Jeżeli się nie zgadza, no to musisz szukać pracy gdzie indziej. Ale mówię, no nie jest tak kolorowo, ponieważ najprawdopodobniej trafisz do jednostki liniowej, czyli zmechanizowanej albo pancernej. No i tam służba jest dosyć ciężka. Z czym to się wiąże? Z częstymi wyjazdami na poligon, szkolenie poligonowe, nawet ponad miesiąc czasu może trwać. Może to się odbywać 2-3 razy w roku. Jakieś krótsze ćwiczenia mogą być tygodniowe w roku. Dodatkowo służba 24-godzinna kilka razy nawet może się trafić w miesiącu, czasami raz, czasami dwa, czasami trzy, czasami pięć. To zależy od specyfiki danej jednostki i od zapotrzebowania. Dalej, no w ciągu tygodnia przy takim normalnym toku służby może się trafić jakieś tam strzelanie nocne, czy taktyka nocna, gdzie wyjdziesz z jednostki o 15:30, a na 18 będziesz musiał się z powrotem stawić, pobrać broń i uczestniczyć w szkoleniu nocnym, które no różnie trwa do 22:00, no zależy jak tam to wygląda. Także słuchajcie, no troszkę tego się zbiera, no i jakby nie ukrywać, no w domu jesteś rzadko, nie? Także jeżeli masz rodzinę, dzieci, no to się zastanów. Na pewno dla kawalera taka służba w wojsku jest fajnym rozwiązaniem, a dla kogoś, kto tam chce być częściej w domu i mieć więcej tego czasu wolnego, no to no niestety trzeba się liczyć z tymi wszystkimi dodatkowymi rzeczami, jak poligony, ćwiczenia, o których już mówiłem. No wiadomo, za te wszystkie poligony jest płacone, jak jest, trzeba zostać gdzieś tam w jednostce, jakieś nocne ćwiczenia, nocne zajęcia, to są nadgodziny oddawane, także no z tym nie ma problemu, ale trzeba się z tym liczyć. No i jeszcze dodatkowo trzeba się z tym liczyć, że w weekend, w jakieś święto będzie do wystawienia kompania honorowa, bo trzeba będzie przedefilować na jakimś święcie państwowym i tak dalej. Także sobota albo niedziela może być zawalona. Także z tym się trzeba liczyć. No to jest fajna sprawa dla kogoś, wojsko na pewno, czy warto iść do wojska. Dla kogoś, dla miłośników militariów, jeżeli chcesz podnieść swoją tężyznę fizyczną, kondycję, to też jak najbardziej, bo poranny rozruch fizyczny, pójdziesz na pas taktyczny, na taktykę, weźmiesz ze sobą kamizelkę kuloodporną, oporządzenie, hełm, broń, lornetkę i może jeszcze radiostację na plecy, albo jakiś plecak z zasobnikiem. No to wtedy się przeczołgasz po tym poligonie w błocie, w brudzie, w śniegu, w wodzie
i tak dalej, no to na pewno wzmocnisz swoją tężyznę fizyczną, ale trzeba mieć to na uwadze, że takie tematy też są. No to, co pokazują na filmach, że tam ktoś się czołga w błocie, no to jak najbardziej jest realne, tylko weź pod uwagę to, że film trwa 1,5 godziny, a ty będziesz musiał, załóżmy, iść na tą taktykę i biegać z całym tym oporządzeniem i bronią przez cały dzień. I to jest no, dosyć duży wysiłek fizyczny. Jeżeli chodzi o poligony, to pojedziesz, załóżmy, wyjdziesz, może być tak, że wyjdziesz o 6 rano na pas taktyczny, już zaczniesz zajęcia, a wrócisz o 22, żeby mieć te 8 godzin snu tylko, a pozostałe 16 godzin będziesz tak na dobrą sprawę na świeżym powietrzu, gdzieś tam na pasie taktycznym. Jedzenie nie zawsze zostanie dowiezione ciepłe. Może być tak, że żaden posiłek nie zostanie dowieziony ciepły, będziesz musiał jeść zimny posiłek w deszczu, w śniegu i w błocie, że tak powiem. I no to jest fajne na początku, tak? Po kilku latach może się to znudzić, ale na początku jak najbardziej warto taką przygodę sobie przeżyć. Także zachęcam, jeżeli ktoś jest twardy i chce zobaczyć, ile wytrzyma, no to może spróbować tą przygodę z wojskiem. No ale to trzeba się z tym liczyć, bo na pewno w WKU Wam tego nie powiedzą, że będziecie marzli, będzie Wam zimno, buty będą przemoczone i nikt Wam nic na to nie poradzi, bo zajęcia trwają i trzeba sobie z tym jakoś radzić. No niektórzy mówią, przychodzą, załóżmy, i po miesiącu rezygnują. Zaraz jest jakieś zwolnienie lekarskie L4, bo twierdzą, że no w Biedronce jest, załóżmy, podobna kasa, a nie jest tak ta praca uciążliwa jak służba w wojsku. No może i tak, ale zależy kto co lubi. Jeżeli lubisz takie powtarzalne czynności jak kasowanie produktów na kasie i ustawianie ich na półki, no to jak najbardziej, a jeżeli wolisz dynamiczne spędzenie czasu, no to wojsko jest jak najbardziej dla Ciebie i wtedy warto iść do wojska, no bo tam się na pewno nie będziesz nudził, będzie wesoło. Teraz tak, druga rzecz, kto powinien iść do wojska. Widzicie, trzy tematy chcę omówić, a jednak to trwa, dlatego chciałem tylko 3 tematy, żeby ten film nie trwał godzinę czasu. Kto powinien iść do wojska czyli jaki powinien być ten idealny żołnierz. Do wojska i najlepiej iść jak najwcześniej. 18 lat, czy tam 20 parę lat idziesz, nie masz żadnych zobowiązań, nie masz żony, nie masz dzieci i tak na dobrą sprawę nie ma wtedy problemu. Armia wtedy takiego człowieka ukształtuje na swój sposób. Taki młody człowiek nie zadaje pytań. Rzadko się zdarza, że taki młody człowiek zadaje pytań. Raczej młodzi ludzie są przestraszeni tym całym wojskiem i wtedy łatwiej się steruje takimi żołnierzami, nie ma co ukrywać. Młodymi żołnierzami się lepiej steruje, lepiej się ich kształtuje i lepiej to wszystko działa. No jeżeli wytrzymasz, to jest to, jeżeli oby tylko wytrzymał taki młody żołnierz, no to jest podstawa, żeby dał radę, bo jak jest jakimś tam siusiu majtkiem, no to rzeczywiście może się znudzić, może nie wytrzymać po tych paru tygodniach i tyle. No i dowódcy też wolą, jak żołnierz jest rzeczywiście tym kawalerem, bo jeżeli ma żonę, dzieci, no to jest dodatkowy problem, bo zaraz przychodzi z takimi tekstami, rzeczami, że dziecko zachorowało, żona zachorowała, trzeba odebrać dziecko z przedszkola, zawieźć do szkoły i tysiąc problemów. Zawsze jest tysiąc problemów, a zawsze kawalerowi można powiedzieć: chłopie, dziewczyna poczeka, narzeczona poczeka, a ty się zajmij robotą, nie? A jak już ma żonę, no to niestety te obowiązki dodatkowe schodzą. No, dlatego na przykład nie mają tego problemu w kościele, bo tam księża nie mają żony, nie mają dzieci i są dyspozycyjni. I jaki żołnierz jest jeszcze bardzo dobry, to też zauważyłem, że żołnierz, który ma, załóżmy, już dzieci odchowane,
już jest w długim związku, ale ma wtedy załóżmy 40, nawet 50 lat, ale to jest bardzo dobry żołnierz taki, ponieważ on już z jednego pieca, jak to się mówi, chleb jadł i szanuje tą pracę, wie, z czym to się wiąże, nie narzeka, jest, no tacy żołnierze trafiają się naprawdę pod 50 podchodzący, są to twardzi zawodnicy, którzy no nie narzekają, robią swoje i nie płaczą tak jak ci młodzi żołnierze. Oni, tak jak mówię, już mają te dzieci starsze, dorosłe i mogą też się poświęcić służbie, też nie chcą tak od razu wracać do domu, do żony, tylko mogą spędzić ten czas w wojsku, poświęcić się służbie. Także te osoby, no twardzi ludzie, naprawdę twardzi ludzie. Zauważyłem, że ci starsi pod 50 podchodzący to robią robotę, że tak powiem. No i co, żołnierz jeszcze musi być sprawny i zdrowy, żeby nie brał co chwilę zwolnień lekarskich. To też jest bardzo ważne, bo jak bierze zwolnienia lekarskie, to po co komu taki żołnierz, że byle potknie się gdzieś i już noga złamana albo coś tam naderwane. No jednak trzeba mieć jakieś tam predyspozycje zdrowotne i te ciało jakoś tak bardziej odporne, żeby było, nie? I ostatni temat, jak wygląda typowy dzień w wojsku, to też Was interesuje, też interesuje wielu ludzi. No, dzień w wojsku jest regulowany przez porządek dnia, czyli jest rozpiska, co o której godzinie, jak się robi. Jeżeli to jest wojsko zawodowe, to jest służba od 7 godziny do 15:30 i o 7 godzinie, jak żołnierz przychodzi do jednostki, no to zaczyna się bardzo często to zaprawą poranną, 15-20 minut zaprawy porannej, no, mało czasu, no ale trzeba się streszczać, zwijać i to realizować. Później zaraz po zaprawie porannej 7:30 jest apel poranny, tam cała kompania, wszystkie drużyny, wszyscy żołnierze z danego pododdziału sobie stają, dowódca stawia zadania i inne jakieś tam rzeczy porusza, bieżące sprawy, które tam dotyczą żołnierzy, no ale generalnie stawia zadania, co jest dzisiaj, co ma być zrealizowane, jakie zajęcia. No i później się zaczyna, tak jak w szkole, od 8 godziny zajęcia, 7 godzin lekcyjnych, no tylko to są inne przedmioty niż w szkole. Nie ma matematyki, języka polskiego, tylko załóżmy taktyka, strzelanie, no ale tu już nie będę poruszał, jakie tam są przedmioty w wojsku, to jest temat na zupełnie inny materiał. No i 7 godzin 45 minut, 1 godzina z przerwami 5-minutowymi. Także zajęcia się kończą o godzinie 13:45. No ten porządek dnia, mówię, taki ogólny, bo to może się różnić w zależności od jednostki wojskowej. 13:45 jest powrót z zajęć, czyszczenie oporządzenia, sprzętu, broni, robienie porządków na pododdziałach i w salach żołnierskich. Dowódca jest gdzieś tam wtedy na odprawie u przełożonego swojego. No i później jest apel 14:30 mniej więcej, apel popołudniowy, jest rozliczenie zadań. No i po apelu jeszcze jest przeważnie z pół godziny czasu, bo o 15:30 kończy się ta służba codzienna żołnierzy zawodowych i wtedy też jest czas na to, żeby coś tam uporządkować, jakieś kwity podrukować, przygotować się do kolejnych zajęć na następny dzień. No generalnie no, kwitów jest dużo, papierów jest dużo, produkuje się tego, bo na wszystko trzeba mieć jakiś papier, zapotrzebowanie, konspekt, plan pracy, także kwitów się trochę robi. Jeżeli chodzi o wojsko niezawodowe, czyli służbę przygotowawczą, legię akademicką, czy tak jak teraz jest dobrowolna służba zasadnicza, no to służba zaczyna się od 6 rano pobudką i trwa do 22. Jest 8 godzin snu dla każdego żołnierza
i ten porządek dnia jest rozpisany na 16 godzin. O 6 rano pobudka, ścielenie łóżek, jakieś porządki dziwne i tak dalej, i tak dalej. Toaleta osobista i później, tak jak żołnierze zawodowi, jest zaprawa poranna, apel, zajęcia. Oczywiście jest też czas tutaj między 6 a 7 na to śniadanie. Przed apelem albo po apelu jest obiad oczywiście na stołówce i później po obiedzie również są zaplanowane zajęcia dodatkowe, które mają za zadanie, jeżeli żołnierze jeszcze nie opanowali jakichś tematów, no to jest dodatkowe szkolenie typu musztra, krok defiladowy i tupanie na placu defiladowym i przygotowywanie się, załóżmy, do przysięgi, tak? Albo po prostu nauka własna tak zwana, czyli żołnierz ma czas, żeby powtórzyć sobie teorię, bo służba wojskowa to nie tylko bieganie, ale jest też nauka. Trzeba czasami zakuć na pamięć różne dane taktyczne broni, czy regulaminy, prawo użycia broni i tak dalej. Dużo rzeczy trzeba znać na pamięć, także z tym trzeba się też liczyć, że będziecie rozliczani za wiedzę i często jest tak, że trzeba znać coś słowo w słowo, jakieś tam regułki i tak dalej. No i po kolacji rejony wewnętrzne, czyli sprzątanie kibli, korytarza i tak dalej, i tak dalej. Także wojsko uczy, kształtuje, wychowuje i porządków też uczy. No i kończy się dzień capstrzykiem o godzinie 22 i 8 godzin snu. Dobra, słuchajcie, 3 tematy poruszyłem i widzę, że już jest długo to trwało, to nagranie, mimo że tylko 3 tematy. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze byście chcieli wiedzieć. Wiem, że macie dużo pytań odnośnie wojska. Postaram się odpowiedzieć, ujmując i plusy, i minusy, tak jak dzisiaj. No, ta służba często jest śmieszna, pewne rzeczy są śmieszne, no ale jakoś to leci, nie? Także dajcie znać w komentarzu, co jeszcze byście chcieli wiedzieć. Jeżeli materiał się podobał, dajcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami dotyczącymi wojska, survivalu, broni, walki wręcz, samoobrony, bo też takie materiały nagrywam. A na dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.